Przez tyle lat, nawet jako gorliwy świadek Jehowy, wciąż myślałam o jednej rzeczy podczas każdej pamiątki. Tylko nie rozlewina? Tylko nie rozlewina. Zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda jedyne święto, które obchodzą świadkowie Jehowy? Dziś zdradzę wam wszystkie szczegóły tego wyjątkowego wydarzenia, od zakulisowych przygotowań po emocje, których nikt wam wcześniej nie opisał. Witajcie, drogie światusy. Dziś wracamy do poważnych tematów. Czy wiedzieliście, że ze wszystkich świąt obchodzonych na świecie świadkowie Jehowy celebrują tylko jedno? Mam nadzieję, że nie jest wielką tajemnicą, że to jedyne święto to pamiątka śmierci Jezusa Chrystusa, czasem nazywane też Wieczerzą Pańską. Wszystkie inne święta są z automatu odrzucane jako pogańskie. W tym roku będą ją obchodzić 12 kwietnia po zachodzie słońca. Co ciekawe, świadkowie kładą nacisk na śmierć Jezusa, a nie na zmartwychwstanie, tak jak zakładam, że robiliście to w czasie obchodzenia Wielkanocy. Dlaczego? Uzasadnienie teologiczne. To dlaczego świadkowie Jehowy w ogóle obchodzą tylko pamiątkę i dlaczego to się nazywa pamiątka? Odpowiedź znajdziemy w ich własnych publikacjach. Według strażnicy opiera się to na słowach Jezusa z Ewangelii: czyńcie to na moją pamiątkę. Chodzi tutaj oczywiście o ostatnią wieczerzę, czyli wieczór Paschy, którą Jezus spędził wraz z uczniami. Apostołowie mieli przygotować przaśny chleb, który potem Jezus wziął w swoje ręce i rzekł: zapewne znane wam dobrze słowa, bierzcie i jedzcie, to oznacza moje ciało. Pojawiło się też czerwone wino, które według Ewangelii Marka miało oznaczać krew przymierza, która ma być wylana za wielu. Ale jest w tym wszystkim coś głębszego niż to chleb i wino. Coś, co dostrzegam dopiero po odejściu z organizacji i wiem, że wielu świadków nie zgodzi się z moimi odczuciami. To jedyna okazja w roku, kiedy Jezus jest naprawdę wywyższony u świadków Jehowy. Dla wielu osób z tradycyjnych kościołów chrześcijańskich może być zaskoczeniem, jak niewielką rolę odgrywa Jezus w codziennych naukach świadków. To jest oczywiście dłuższy temat i osobiście na razie nie czuję się na siłach, żeby zagłębić się w wersety biblijne, które pokazują, jak Jezus został odarty ze swojej roli w Biblii, którą posługują się świadkowie Jehowy, czyli w przekładzie Nowego Świata. Między innymi dlatego, że sama nie jestem wierząca, więc taki materiał byłby trochę sportem dla sportu, a nie rozwojem dla mnie. Tak czy siak napisałam do jednego biblisty z zaproszeniem na rozmowę i czekam na odpowiedź. Ale jeśli ktoś z was specjalizuje się w tej tematyce, to serdecznie zapraszamy na rozmowę. W ostateczności oczywiście zrobię ten materiał sama, ale znacznie bardziej wolałabym posłuchać kogoś, kto po prostu zna temat na wyrywki i jest pasjonatem tego tematu. A skoro mowa o roli Jezusa Chrystusa, to czy to przypadek, że jedyne święto świadków może też być idealnym narzędziem do pozyskiwania nowych wyznawców? Szczególnie w takim chrześcijańskim kraju jak Polska, to świetny punkt wspólny do rozpoczęcia rozmowy z potencjalnymi zainteresowanymi, zwłaszcza w okresie Wielkanocy, gdy jednak w wielu głowach powiedzmy, myśli krążą wokół Chrystusa w jakiś sposób. Zakulisowe przygotowania. A wiecie, co się dzieje na kilka miesięcy przed pamiątką? Cała machina organizacyjna rusza pełną parą. Z dużym wyprzedzeniem świadkowie otrzymują informacje, kiedy dokładnie odbędzie się pamiątka. Niektórzy postanawiają sobie zaplanować urlop, wtedy planują intensywniejsze głoszenie, a zbory rozpoczynają kampanię zaproszeń. Za moich czasów zaproszenia przychodziły z drukarni, a potem lokalnie drukowało się na ich konkretnie miejsce i czas. To wyobraźcie sobie drukowanie na przykład 9000 zaproszeń na domowej drukarce. To zajmowało mnóstwo czasu i mogło być prawdziwym logistycznym wyzwaniem. Swoją drogą wiem, że po tym, co teraz powiem, świadkowie pewnie nie zostawią na mnie suchej nitki, ale jak teraz porównuję przygotowania do pamiątki, a na przykład przygotowanie do Bożego Narodzenia czy Wielkanocy, ta pierwsza wypada tak mało duchowo mimo wszystko. Jasne, narzeka się na komercję, na konsumpcjonizm, na to, że od października w Lidlu możesz kupić słodycze świąteczne, że ludzie tylko myślą o sprzątaniu, a potem żarciu po tym sprzątaniu. I nie twierdzę, że nie ma takich ludzi, że taka atmosfera nie ogarnia wielu, ale wśród tych wszystkich ludzi są osoby, które naprawdę to przeżywają tak duchowo. Chodzą do kościoła wielokrotnie, modlą się, poszczą. Nawet taka niewierząca zakała jak ja w okolicach zimowego przesilenia znajduje czas na refleksję i podobny nastrój dopada mnie też w okolicach Wielkanocy. Być może po prostu sprzyjają temu trochę wymuszone wolne dni. Oczywiście nie mogę powiedzieć, że żaden świadek nie przeżywa duchowo uroczystości pamiątki, bo zakładam, że są też takie osoby.
kojarzę kilka, dosłownie kilka, mogę ich na palcach jednej ręki wymienić, które starało się z własnej woli na przykład uprawiać, no nazwijmy to jakąś formę postu, czyli na przykład nie oglądali telewizji, czy nie wchodzili na social media w tym tygodniu przed pamiątką, ale to były pojedyncze, oddolne inicjatywy. Za to dobrze pamiętam to ogromne zmęczenie związane z zapraszaniem na pamiątkę. W czasie trwania kampanii celem było opracowanie całego terenu, a u nas w Zborze my mieliśmy dużo wieskiego terenu. No to jeździliśmy po tych wioskach po 30, czasem 40 km w jedną stronę. Do tego typowo wczesna wiosenna pogoda, czyli wiecie, wiatr, deszcz, czasem śnieg, zaraz słońce. Wszyscy zmęczeni, zakatarzeni. Bardzo często szłam na zbiórkę do służby bez śniadania i dobrze pamiętam uczucie, gdy po prostu kręciło mi się w głowie ze słabości. Żeby nie było, to nie jest wina organizacji, bo nigdzie nie było zachęt, by nie jeść rano śniadania. Ale wiecie, w całym tym codziennym amoku, czy to szkolnym, jak się chodziło do szkoły, czy to zawodowym później, czy po prostu ogarnięcie domu, ogarnięcie dzieci, często dojazdy. Dołóżcie sobie na przykład 50 godzin, które planujesz spędzić na takiej aktywistycznej pracy. Za darmo. I nie dlatego, że to lubisz, tylko dlatego, że czujesz, że trzeba. Osobiście dostrzegam pewną ironię w czepianiu się przez świadków wyznawców innych religii, że wiecie, ci katolicy czy tam ktoś inny, to oni się tylko skupiają na formie i myją te okna i pieką te mazurki, a sami świadkowie w tym czasie padają na twarz ze zmęczenia. Zaraz opowiem wam, jak świadkowie wyliczają datę, która, wiecie, wypada w okolicach Wielkanocy, ale jednak ma te kilka dni przesunięcia. Ale najpierw chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim naszym patronom i osobom wspierającym nasz kanał. To dzięki wam możemy tworzyć takie materiały i niezależnie mówić o trudnych tematach. A jeśli masz swoją firmę lub działasz w agencji, to mam ważną informację. Nasz kanał to unikalna platforma z zaangażowaną społecznością osób poszukujących rzetelnej wiedzy i autentycznych treści. Napisz do nas na kontakt@światłysy.pl. Razem możemy stworzyć kampanię, która będzie autentyczna i skuteczna. Jak myślicie, w jaki sposób świadkowie ustalają datę pamiątki? To jest interesujący proces, bo świadkowie obliczają datę według starożytnego kalendarza żydowskiego. Pierwszy dzień miesiąca Nisan wyznacza się na dzień, w którym w Jerozolimie o zachodzie słońca widoczny jest nów księżyca najbliższy wiosennego zrównania dnia z nocą. Co najważniejsze, i w ogóle to jest klucz do zrozumienia całej logistyki wydarzenia, według tego kalendarza dzień rozpoczyna się po zachodzie słońca. Dlatego emblematy, chleb i wino, nie mogą być podane przed zachodem. I teraz wyobraźcie sobie tak logistycznie organizację pamiątki dla 4 zborów korzystających z jednego obiektu. Pierwszy zbór musi rozpocząć uroczystość zaraz po zachodzie słońca, a potem te, 120 czy nawet 200 osób musi szybko opuścić salę, by zrobić miejsce dla następnej grupy. Co trochę wiąże się z poprzednim punktem, o którym mówiłam. Najważniejsze święto, ich jedyne święto trwa zaledwie chwilę, bo zaraz po końcowej modlitwie uciekasz do domu. Trzeba dzwonić salę. A w domach ten temat znikał. Nie było wspólnego świętowania, myślenia nad ważnością tego wydarzenia. Co roku siedziałam na sali i poza strachem przed rozlaniem wina próbowałam w sobie znaleźć takie wzruszenie. Przecież to jest najważniejszy dzień w roku i każdego 14 Nisan wracałam do domu pusta w środku. Przebieg uroczystości. To jak wygląda sama uroczystość? Główna część pamiątki, ta, która faktycznie jest świętem, trwa zaledwie kilka minut pod koniec spotkania. Całe spotkanie rozpoczyna się przemówieniem, które trwa powiedzmy około 40 minut. To wykład o tym, dlaczego wszyscy się zebrali i dlaczego to wydarzenie jest tak ważne dla świadków Jehowy. A następnie następuje ta najbardziej uroczysta część, podawanie emblematów. Najpierw jest modlitwa, potem podaje się chleb, a później wino. Emblematy są podawane z ręki do ręki, rząd po rzędzie, aż się obejdzie całą salę. Wyobraźcie sobie ciszę wypełniającą salę, gdy emblematy przechodzą z rąk do rąk. To moment, który powinien być duchowy, taki kluczowy, a często jest taki, niezręczny. A teraz najważniejsze pytanie. Kto spożywa te emblematy? Przecież chyba nie chodzi o to, żeby je po prostu podać sobie. Uwierzcie lub nie, ale praktycznie nikt. I to prowadzi nas do najbardziej fascynującej części nauk świadków. 144 000 wielka tajemnica. Dlaczego nikt nie spożywa emblematów? Świadkowie Jehowy wierzą, że do nieba pójdzie tylko 144 000 wybranych osób. Tylko oni, zwani pomazańcami lub namaszczonymi, mogą spożywać emblematy podczas pamiątki.
Reszta ludzkości, tak zwana Wielka Rzesza, z różnych plemion, narodów i języków, ma żyć wiecznie w raju na ziemi. I ponieważ nie idą oni do nieba, nie mogą spożywać emblematów. Powiedzmy, że te 10, może 15 lat temu na całym świecie było tylko około 8 000 osób spożywających emblematy. I świadkowie interpretowali to jako znak zbliżającego się końca, no bo pomazańcy, czyli ci, co mają iść do nieba, królować z Jezusem, wymierali, więc ich liczba malała, czyli w niebie rosła. Musiało się w końcu te 144 000 osób wypełnić. Aż się zaczęło coś nieoczekiwanego, bo liczba tych osób spożywających emblematy zaczęła rosnąć. I teraz jest ich około, no powiedzmy 20 000. Jego organizacja wyjaśnia ten paradoks. No, najczęściej sugeruje się, że wiele osób spożywa emblematy niegodnie, że są to osoby chore psychicznie. W odcinku na temat mitów o świadkach Jehowy, w którym m.in. wyjaśniam, czy w zborach są rajskie noce, rzuciłam temat doktryny na temat 144 000. Pisząc ten odcinek, ja jeszcze nie wiem, czy wyraziliście chęć na jego obejrzenie, więc macie bonusową okazję do wyrażenia swojego zdania w komentarzu. Czy nie wydaje ci się dziwne, że w najważniejszym święcie uczestniczysz głównie jako obserwator? Co to mówi o twoim miejscu w społeczności wiernych? A jak wy wspominacie pamiątkę? Jako obecni, może byli świadkowie, a może ktoś, kto wybrał się tam dla rodziny, dla przyjaciół, może ktoś z was postanowił sprawdzić, jak wygląda taka uroczystość, gdy znalazł zaproszenie w skrzynce. Jakie były wrażenia? Nie mogę się doczekać waszych historii, bo jak wiecie, dostaję regularnie wiadomości, że jestem podłym demonem od szatana, więc no, z takim pochodzeniem to trudno, żebym była zachwycona pamiątką. Bo teraz, kiedy już nie jestem świadkiem Jehowy, zastanawiam się nad jedną rzeczą. Czy pamiątka jest naprawdę wyjątkowym dniem? Jasne, niektórzy biorą urlop, ograniczają telewizję, starają się nadać temu dniu szczególny charakter, ale jednocześnie nie ma specjalnych przygotowań, tradycji rodzinnych, radosnego świętowania. W innych religiach święta są okazją do radości, spotkań rodzinnych, szczególnych posiłków. Nawet jeśli są to tak zwane święta smutne, weźmy na to na przykład 1 listopada, to jednak jest się w tym razem, coś tam się dzieje. A pamiątka? Pamiątka kończy się po 2 godzinach i tyle. Czy nie brakuje tu czegoś? Odkąd zaczęłam obchodzić inne święta, no właśnie jak na przykład Boże Narodzenie, to odkryłam radość, którą daje celebrowanie wspólnie z rodziną. To ma być czas wyjątkowy, który świadczy o naszej bliskości. Co daje nam święto? Poczucie wspólnoty, radość, refleksję czasem, często poczucie spełnienia. Pamiątka, choć teoretycznie jest najważniejsza dla świadków Jehowy, pozostawia w sercu dziwną pustkę. Czy zadaliście sobie kiedyś pytanie, jak to możliwe, że jedyne święto jest tak pozbawione świętowania? Bez spotkań rodzinnych, bez radości, bez celebracji. Niby jest to święto smutne, no ale też nie ma takiej refleksji. Nie ma tego wzruszenia, nie ma tego uczucia, że faktycznie łączysz się z Bogiem, jeśli w Niego wierzysz. Tylko podanie emblematów, których prawie nikt nie spożywa i szybki powrót do domu. Teraz patrząc z perspektywy widzę, że forma zastąpiła treść. Symbol wyparł znaczenie. To jest jak przygotowanie uczty, na którą wszyscy patrzą, ale nikt nie może jej spróbować. Wiecie co? Po tylu latach, kiedy już nie muszę uczestniczyć w pamiątce, wciąż łapię się na tej samej myśli, gdy widzę kieliszek czerwonego wina. Tylko nie rozlej. Tylko nie rozlej. Tylko, że teraz zamiast strachu i presji czuję ulgę, bo święto powinno dawać radość, a nie lęk. Powinno łączyć, a nie dzielić ludzi na godnych i niegodnych. I jeśli jest jedno, co doceniam w swojej wolności, to możliwość celebrowania bez tego ciągłego napięcia. Dajcie znać w komentarzach, jak wyglądała wasza pamiątka lub wygląda obecna, jakie macie wspomnienia i pamiętajcie, że wolno wam szukać własnej drogi, własnych celebracji, własnego poczucia wspólnoty. Po prawo znajdziecie rozmowę z dr Moniką Białkowską o księżach, którzy złamali celibat, a po lewo materiał na temat mitów o świadkach Jehowy i wspomnianych już wcześniej rajskich nocach. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!